Cześć, mam na imię Justyna, witam Was już w moim 6. filmie na kanale. Dzisiaj pokażę Wam, jak robię zawieszki z talerzyka, który ostatnio znalazłam w second handzie. Jest to Wedgwood, jest on z Peterem Rabbitem i to są moje ulubione klimaty, ponieważ jestem zakochana w Peterze Rabbicie. I ja mam swój osobisty osobistą zawieszkę, osobisty pierścionek oraz bryloczek z Peterem Rabbitem. Jeszcze przepraszam Was za swój głos, bo troszeczkę jestem podziębiona. Dzisiaj chciałabym mu dać drugie życie. Zrobimy z niego fajne zawieszki. Aczkolwiek jeszcze chciałabym dodać, że to nie jest tak, że ja rozwalam dobre jakieś unikatowe talerzyki lub jakieś antyczne z historią. Nie, takich nie rozwalam. To jest jakaś tam zwykła masówka, nic unikatowego, więc nie mam z tym problemu. Pierwszy etap zaczynam od pokrojenia talerzyka i nie zawsze wychodzi tak, że wszystkie te dookoła obrazeczki wyjdą. Jest czasami tak, że no po prostu tymi cążkami, którymi kroję ten talerzyk, czasami pęknie w niepożądanym miejscu. Są do tego specjalne piły do porcelany, ale ja nie mam takiej piły i nie posiadam do tego warunków w domu. Pomysł na moją biżuterię przyszedł z 3 lata temu, kiedy to byłam z detektorem na poszukiwaniu skarbów. To jest moje któreś tam z kolei hobby, o tym kiedyś też porozmawiamy, albo nawet pokażę Wam, jak chodzę z tym detektorem. No i tam właśnie na polu znalazłam kawałek ceramiki i on miał takie fajne wzorki i postanowiłam, że coś z nim muszę zrobić. No i taki przyszedł mi pomysł, ponieważ ja bardzo lubię, kiedy zawieszka lub pierścionek jest jakby obrobiony srebrem. No i edukowałam się na ten temat. No, nie jestem jeszcze do tego przygotowana, ale potrafię lutować. Więc postanowiłam, że ocenuję to dookoła. Taki pomysł mi właśnie przyszedł, więc mówię, może coś znajdę na internecie, żeby się zainspirować. Tak, znalazłam, jest tego masa, więc troszeczkę smuteczek, ponieważ no nie był to mój pomysł, ale to nic nie szkodzi. Czerpię inspirację, wciąż się uczę. Dzisiaj już jestem o kilka kroków do przodu i dzisiaj chciałabym, i jest to moim marzeniem, żeby prowadzić jakieś warsztaty z tego, co robię, pokazywać Wam, inspirować, no i przede wszystkim uszczęśliwiać sama siebie i Was. To może się tak za dużo już rozgadałam, co to do mnie to w ogóle nie pasuje i przejdźmy do działania. Biorę swoje cęguszki i postaram się nie uszkodzić żadnego kawałeczka, ale będzie to ciężko. A najbardziej to mi chodzi zawsze o ten środeczek. On ma zawsze takie słodkie obrazki. No i nie chciałabym tego rozwalić właśnie, bo one wtedy nadają się, może do zawieszek to nie, bo są za duże, ale nadają się do fajnych breloczków.
wyszło mi tyle, aż najważniejszy pękł. Jeden całkowicie się zepsuł, ale najważniejszy, ten, który mi się najbardziej podobał, pękł, ale nie zamierzam się poddawać. Chciałabym go skleić. Z tego będzie duży bryloczek, a tutaj będą fajne zawieszki. Chciałabym naprawić tego Piotrusia, który pękł, i użyję do tego kleju. On jest bardzo dobry do wszystkiego. Mam nadzieję, że się sklei. Ja jestem niecierpliwa. Dzisiaj muszę go zostawić trochę na dłużej, żeby się skleił. No, z moją cierpliwością to tak różnie bywa. Zaraz zacznę sprawdzać. Może się uda skleić tak, że nie będzie znaku. A tak wyglądają wszystkie po oszlifowaniu. I jest tutaj ta niedorajda, co pękła. No i wygląda tak. I z tej strony widać to pęknięcie, więc jeszcze coś wymyślę. I jeszcze z poprzedniego talerzyka został mi taki obrazek i też zrobię z niego bryloczek. A na koniec efekt wygląda zaskakująco fajnie. Tak się prezentują króliczki. Ten jest jakimś ptaszkiem. Ten z marchewką, ale jest za dużo jakby na nim tego wszystkiego dookoła, więc ledwo go widać, ale jest fajny. Ten króliczek, ogrodniczek. Ten mi się bardzo podoba. Taki typowo widać, że to jest Peter Rabbit. No i te dwa duże jakby na breloczki, ale mogą być też wisiorkami troszeczkę większymi. No ja tam mogłabym nosić, tak by wyglądał. Nie jest taki duży, jest spoko. No i jeszcze ten, który mi pękł, zostawiłam go sobie. Też zrobiłam z takimi, tak troszeczkę eksperymentowałam i
z tyłu go całego zacynowałam, żeby nie było widać pęknięcia. No i on zostanie na moim serduszku ze mną do końca życia. A tutaj mój pomocnik, który mi tutaj chrapcia. Tutaj jest mój pomocnik, który tutaj chrapcia. Tak, przywitaj się. Tak, polizaj kamerę. No, także to on, jakby co, te wszystkie dziwne odgłosy. A jeszcze tak na sam koniec, to jeszcze do Was popeplam, pomarudzę, że bardzo tęsknię już za wiosną. No, u nas wiosna się zaczyna, ale jest taka bardzo ponura. Jeszcze jest tak szaro, buro i ponuro. Wiecznie pada deszcz, a potrafi być ładnie. A tylko czekam na to, żeby się troszeczkę osuszyło, ponieważ non-stop pada deszcz. A z tego tytułu, że bardzo lubię chodzić z metal detektorem, i zamierzam Was zabrać na taką wycieczkę i mam nadzieję, że nie będzie padało. I pokażę Wam, jak to wygląda. Kawałek tej mojej wyprawy. Jak wyglądają angielskie łąki, czasami są przeurocze. Uwielbiam poszukiwać skarby. No, nie zawsze się to udaje, ale jak się udaje, to jestem zadowolona. A jak się nie udaje, to rozglądam się za fajnymi kamyczkami, za jakimiś kawałkami ceramiki i tam zawsze jestem zadowolona, bo jest to ruch na świeżym powietrzu, więc dla mnie. A w okresie zimowym zazwyczaj latam po wszystkich second handach, wyszukuję, przeszukuję, żeby znaleźć jakąś perełkę, żeby z niej można było przerobić. No nie zawsze się też znajdzie. Nieraz są na przykład takie zestawy jakieś, to też nie chcę tego brać, ponieważ nie chcę tego rozczłonkowywać. Najbardziej to lubię te uszkodzone, no nie zawsze się trafią, no albo jakieś takie, wiecie, żeby to nie było, tak jak na początku mówiłam, żeby to nie było jakieś takie unikatowe. No i ostatnio byłam w charity shopie, no nie zabrałam was tam było bardzo dużo, znaczy zabrałam, zawsze mam telefon przy sobie, ale nie włączyłam tam kamery, ponieważ było dużo ludzi i tak nie wypadało trochę, ale znalazłam taki fajny talerzyk z taką czytelniczką, a już wiem, komu tą czytelniczkę podaruję. Więc pewnie w tygodniu będę starała się zrobić z niego wisiorek. No i co, kochani, zapraszam Was do następnego filmu. Zapraszam Was również wstecz do poprzednich moich filmów. Tam też dzieją się fajne rzeczy. I co, do zobaczenia. Pa!